Hej, tu Seba, a dziś wracamy z przepisami z książki Przetwórstwo mięsne z 1961 roku. Dzisiaj robimy kiełbasę krakowską. Zapraszam. A więc tak, ja już wcześniej przygotowałem mięso na kiełbasę. Tutaj mam 4 kg szynki, dosyć chudej. Została zmielona na szarpaku, wcześniej zapeklowana. 2 dni się peklowała z mieszanką peklującą. Ja tam dałem 20 gramów na każdy kilogram mięsa. W przepisie jest 24 i jest użycie mieszanki peklującej. Ja tutaj użyłem 20, bo już wiem z doświadczenia, że troszkę mniej soli w tym przypadku, ponieważ ja tą kiełbasę będę podpiekał, a nie parzył. Są dwie możliwości, na tej książce są opisane obydwie, jest parzenie i podpiekanie. Ja zamierzam podpiekać, więc nie chcę przesadzić z solą, a robiłem już wcześniej ten przepis, więc wiem, że 20 gramów wystarczy spokojnie. Ja robię pół na pół sól peklująca i zwykła sól. Sól została tylko wrzucona razem z solą na 2 dni, około pół kilograma słoniny. Słonina została pokrojona w kostkę. Szynka została na szarpaku rozdrobniona i mamy wołowinę, pół kilograma wołowiny, została zmielona na oczku 2 mm i teraz będzie wołowina kutrowana razem z resztą przypraw. Teraz przygotuję przyprawy i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o przyprawy, to przede wszystkim pieprz czarny mielony, 1,5 grama na każdy kilogram mięsa. Ja tutaj mam 5 kg, czyli 7,5 gramów użyję. Czosnek. Czosnku używamy 0,7 gramów na każdy kilogram mięsa, czyli ja tu użyję 3,5 grama. I najważniejsze, co wyróżnia tą kiełbasę, czyli gałka muszkatołowa, czyli i użyjemy gałki muszkatołowej w ilości 0,3 grama na każdy kilogram mięsa. Ja tutaj mam 5 kg, czyli 1,5 grama gałki muszkatołowej. Teraz weźmiemy mięso wołowe, będziemy kutrować razem z zawartością lodu. 20% masy lodu użyjemy przy kutrowaniu oraz dodamy te wszystkie przyprawy. Oczywiście ja sól wcześniej dodawałem. W przepisie jest 24 gramy na każdy kilogram mięsa. Ja to robiłem pół na pół soli zwykłej, ważonej i soli peklującej w ilości 20 gramów. Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, ja będę podpiekał, a nie będę parzył, czyli sól by więcej by zostało, więc mogło być zasłona. Ja to też z praktyki już robiłem wcześniej na kiełbasy, więc taka ilość mi pasuje. Kutrować będziemy w takim młynku. Z takimi ostrzami. Wrzucamy najpierw część wołowiny, trochę lodu, trochę przypraw. I bierzemy się za kutrowanie. Kutrowanie ma przede wszystkim na celu dokładne posiekanie i rozdrobnienie mięsa, wchłonięcie przez mięso wymaganej ilości wody niezbędnej dla uzyskania określonej jakości produktu, zwiększenie kleistości mięsa tak, aby mięso kutrowane mogło spełniać rolę masy wiążącej, dokładnie wymieszanie kutrowanej masy z przyprawami. W czasie kutrowania do mięsa dodawana jest woda, a także lód konsumpcyjny w celu zapobieżenia podnoszeniu się temperatury mięsa w czasie kutrowania. No i następnie musimy wszystko dobrze wymieszać. Zdolność związania wody przez mięso zależy od gatunku i jakości mięsa, od stopnia jego rozdrobnienia, temperatury, od tego, czy było zamrażane. Największą zdolność wchłaniania wody wykazuje mięso wołowe. Mięso chude wchłania więcej wody niż mięso tłuste, gdyż tłuszcz nie ma zdolności wchłaniania wody. Mięso o dużej zawartości tkanki łącznej ma większą zdolność wchłaniania wody. Do kutrowania najlepiej nadaje się mięso wołowe, ścięgniste, zakwalifikowane jako wołowina bez kości klasy trzeciej. Do kutrowania przeznacza się także wołowinę bez kości klasy piątej, niekiedy zaś także klasy pierwszej i drugiej. Z mięsa wieprzowego największą zdolność wchłaniania wody ma wieprzowina bez kości klasy czwartej. Ilość wody dodawanej w czasie kutrowania wynosi od 30 do 70% ciężaru kutrowanego mięsa. Nawijając w ten sposób nadziewarkę, możemy być pewni, że nie będzie zapowietrzona, co utrudniłoby nam nadziewanie naszych jelit. Ja używam w tym przypadku akurat osłonek białkowych 55 mm, ale można też używać np. jelit bydlęcych. Nadziewamy dość powoli, na końcu jest związany nasz pakunek sznurkiem wędliniarskim.
Ja używam też tutaj dużego olejku, właśnie do nadziewania, żeby było wygodnie. Rozwiązuję mocno z każdej strony i robię supełek, tak żeby można powiesić na kołku wędliniarskim. Następnie kiełbasy nasze zostawiam do osuszenia, tak naprawdę do osadzenia na kolejne 12 godzin w temperaturze takiej około 10 stopni. Po osadzeniu wkładam do wędzarni i zaczynam wędzić na gorąco, czyli 55-65 stopni, jakieś 100-130 minut, aż do uzyskania ładnego koloru. Dym ze zrębki czereśniowej. Po tym czasie zaczynamy podpiekanie. Podpiekamy przez około 30-40 minut w temperaturze 80-85 stopni, tak żeby kiełbasa uzyskała w środku około 68-70 stopni. No i tak się prezentują nasze wyroby wędliniarskie. Tutaj akurat są kabanosy oraz nasza kiełbasa krakowska. Zostawiam do ostygnięcia, tak żeby ostygły poniżej 18 stopni. Tu widzicie, jak ładnie już wyglądają, kolorku nabrały. To jest następnego dnia. I teraz zostawiamy do podsuszenia na około 10 do 16 dni, aż utraci na wadze. Wilgotność powinna być w pomieszczeniu około 85 do 80%. I następnie po tym okresie kolejny raz wędzimy, tym razem na ciepło, czyli w temperaturze około 30 stopni przez 3-4 godziny. Ma nam to zapobiec dalszemu wysuszaniu się kiełbasy. Tak się prezentuje nasza kiełbasa krakowska. Możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda, jest sprężysta, dosyć soczysta. Pamiętajmy, że ona już kilkanaście dni jest podsuszana. Dosyć dobrze się kroi. Nie ma z tym żadnego problemu. Tu możecie zobaczyć, jaki piękny kolor nabrała pod flakiem, żeby nie było, że to flak zabarwia. Ładny, od czereśni taki kolor nabrała. Część zostawiłem na dłuższe podsuszanie. One sobie jeszcze kilka tygodni pewnie tu będą podsuszać. Natomiast pozostałe zostaną zapakowane próżniowo, tak żeby nie traciły już na wilgotności i wylądują w dolnej półce na lodówce, czyli w 0 stopniach, i ona kilka tygodni, jak nie dłużej, będzie mogła być w ten sposób przechowywana. Zrozumiano, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller.